Exodus – gra planszowa. Exodus to rywalizacyjna, strategiczna gra planszowa, w którą może grać od 2 do 4 graczy. Każdy gracz symbolizuje rodzinę Izraelitów, która ucieka z niewoli egipskiej i wędruje przez Synaj do Kanaanu, według proroctwa ziemi obiecanej. Gra Exodus ma charakter edukacyjny, aby przybliżyć gracza do narracji opowieści w sposób interaktywny. Ta gra oferuje przeżycie emocji związanych z ucieczką z niewoli, otwiera graczy na nowe pomysły i wymiary przypowieści, motywuje do lektury starotestamentowej Księgi Wyjścia, a także do przyjrzenia się zachowaniom innych graczy w kontrowersyjnych sytuacjach. Gra uczy dyplomacji oraz strategii. Istotny jest materiał, z którego wykonano grę. Dotyk, waga, dźwięk, a nawet zapach mają tu duże znaczenie. Ważną cechą gry Exodus jest jej uniwersalność. Każdy z graczy może poczuć emocje towarzyszące wędrówce i ucieczce. Być może odnajdzie tu historie bardziej współczesne. Historie ludzi, którzy uciekają ze swoich domów, szukają bezpiecznego miejsca, lepszego życia. Rodzinę reprezentuje zestaw figur, które zaczynają grę w środku pustyni. Uciekinierów ściga armia egipska. Celem gry jest przeprowadzenie każdej rodziny w możliwie pełnym składzie na przeciwną stronę planszy, czyli do ziemi obiecanej. Zestaw do gry Exodus zawiera instrukcje, planszę, komplet figur, armię, a także licznik, burzę piaskową i kostki. Każdy gracz dysponuje 5 figurami. Zasady ruchu po pustyni są następujące. Ruch do 2 pól po skosie dla dorosłego, do 2 pól prosto dla dziecka oraz do 4 pól po skosie dla owcy. Po wykonaniu ruchu przez wszystkich graczy rundę kończy armia, przybliżająca się o 1 rząd. Armia stanowi zagrożenie dla figur. Jeżeli stanie na polu, gdzie są figury, zostają one wyeliminowane z gry i powracają do Egiptu. Kiedy armia dochodzi do morza, staje się licznikiem. Co rundę odchodzi na planszy do tyłu. Na pustyni numer 2 gracze mają możliwość rozbudowania swojej rodziny. Jeżeli 2 dorosłych z jednej rodziny jest obok siebie na sąsiednich polach, może urodzić się im dziecko. Figura dziecka może pojawić się w następnej rundzie na polu obok jednego z rodziców. Dzieci stają się nastolatkami w kolejnej rundzie, jeśli znajdą się obok dorosłego ze swojej lub innej rodziny. Jeżeli 3 figury stoją obok siebie, tworząc trójkąt na pustyni numer 2, mają prawo odzyskać owce. Po opanowaniu zasad można grać z wykorzystaniem 3 poziomów trudności. Gra kończy się, kiedy licznik odliczy 11 rund i wejdzie na finisz. Wtedy trzeba zsumować liczbę punktów każdego gracza za figury, które dotarły do ziemi obiecanej. Jeśli graczowi udało się przeprowadzić całą rodzinę z pustyni numer 2 do ziemi obiecanej, dostaje 1 dodatkowy punkt. Wygrywa gracz, który przeprowadzi przez pustynię swoją rodzinę w jak największym składzie.